Na polskich drogach często niestety dochodzi do wielu nieprzyjemnych incydentów, zwłaszcza w sezonie zimowym, kiedy na drogach jest ślisko, dlatego kierowcy często używają tak zwanych wideorejestratorów, żeby te różne zdarzenia nagrywać, ale wideorejestratory mogą dzielić się na niższą, jak i wyższą półkę. W dzisiejszym odcinku skupię się jednak na tej wyższej półce i modelu 622 GW od Nextbase, jakie on oferuje funkcje i czy będzie go można rozbudowywać w przyszłości. Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Ja jestem Alo i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z firmą Nextbase, która dostarczyła nam ten wideorejestrator do odcinka. Dobra, zaczynamy od montażu, zrobimy to szybko, żebyście się nie zanudzili, ale myślę, że każdy sobie powinien z tym poradzić, bo montaż takiego wideorejestratora jest bardzo łatwy, no i szybki. W zestawie z tym wideorejestratorem otrzymujecie specjalny uchwyt magnetyczny, dzięki czemu będziecie mogli go później szybko demontować, ale o tym zaraz Wam powiem. Natomiast sam uchwyt oczywiście montujemy do szyby, a wideorejestrator, tak jak widzicie, za pomocą magnesu może się do tego uchwytu przyczepić. W zestawie otrzymujecie także specjalne narzędzie do uporządkowania kabli w tapicerce, no i także sam przewód, który musimy rozprowadzić od gniazdka zapalniczki do naszego wideorejestratora, a tak naprawdę do tego samego uchwytu magnetycznego, ponieważ uchwyt magnetyczny będzie przekazywał prąd do wideorejestratora właśnie przez złącza, które się w nim znajdują. Jednym z najważniejszych elementów samego wideorejestratora jest oczywiście sensor. To on odpowiada za przechwytywany obraz. Tutaj ulokowano go pod sporych rozmiarów optyką, która swoją drogą oferuje pewien nietypowy twist, ale o tym nieco później. Sensor, który znalazł się w kamerze, pozwala na rejestrowanie jazdy w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę, a jeżeli obniżycie rozdzielczość do 1440p, możecie liczyć na 60 klatek. Z kolei po wybraniu trybu Full HD otrzymujecie dostęp aż do 120 klatek, także takie nagranie można dosyć sporo spowolnić. Niemniej warto pamiętać, że żeby nagrywać wysokie rozdzielczości czy przy wysokiej liczbie klatek na sekundę, warto w takim urządzeniu mieć szybką kartę pamięci, żeby odpowiednio szybko mogła zapisywać dane. Firma Nextbase ma w swojej ofercie karty microSD spełniające standardy UHS-3 oraz V30, które są wystarczające, by wycisnąć z tej kamery wszystko, co producent tutaj zaoferował. Jeżeli chodzi o samo nagrywanie, odbywa się ono w pętli, dzięki czemu podczas Waszej wycieczki czy wyjazdu nie będziecie musieli się martwić o to, że karta zostanie przepełniona, bo nowe nagrania będą nadpisywane na te stare. Wyjątkiem są tutaj jednak niebezpieczne sytuacje, które zostały zarejestrowane automatycznie przez kamerę lub ręcznie przez Was. Ich kamera nie będzie po prostu ruszać, dzięki czemu, gdy będziecie kontynuować swoją podróż, pliki zostaną nadpisane, te standardowe, natomiast te bezpieczne pozostaną na karcie. Jeżeli chodzi natomiast o sam obiektyw, to tak jak widzicie, jest on dość spory i wyróżnia się na tle konstrukcji wideorejestratora. Jest to 6-częściowa optyka oferująca pole widzenia na poziomie 140 stopni oraz przysłonę wynoszącą f1.3. W tym wideorejestratorze zastosowano coś dość nietypowego i jest to obrotowy pierścień, który jest filtrem polaryzacyjnym. Dzięki temu, gdy na przykład umieścicie kamerę na szybie i będą jakieś refleksy w tej szybie widoczne, to możecie je niwelować za pomocą tego pokrętła, za pomocą tego filtra polaryzacyjnego, tak żeby właśnie były jak najmniej widoczne. Zatem może to poprawić widoczność zarówno w słoneczne, jak i pochmurne dni. Dzięki zastosowaniu jasnej przysłony ten wideorejestrator będzie radzić sobie dobrze także w nocy, wtedy kiedy tego światła jest mało, także na przykład gdy jeździcie poza miastem i nie ma na przykład latarni, ten wideorejestrator powinien się dobrze sprawdzić w takich warunkach. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają filmy zarówno nocne, jak i dzienne, no to sprawdźcie link w opisie pod tym filmem, tam zobaczycie więcej sampli z tego wideorejestratora. Sensor to oczywiście ważny element, ale równie ważny jest system mocowania. Firma Nextbase poszła nieco w inną stronę niż konkurencja. Wszystko dlatego, że zarówno w tym modelu, jak i innych znajduje się specjalny system mocowania o nazwie Click and Go. Działa w oparciu o magnesy, ale może też rozszerzać możliwości tego wideorejestratora. W ofercie znajdziecie m.in. uchwyt Pro GPS, który jest wyposażony w osobny moduł GPS i może rejestrować Waszą podróż nawet w momencie, kiedy
kiedy w uchwycie nie ma zamontowanej kamery. W praktyce oznacza to, że podczas montażu czy demontażu tego wideorejestratora w uchwycie nie musicie przejmować się przewodem zasilania, ponieważ jest on na stałe podłączony do uchwytu i przekazuje prąd właśnie do wideorejestratora, także nie trzeba podłączać zasilania bezpośrednio do niego. We wstępie wspominałem Wam o możliwościach rozbudowy tej kamery, także teraz powiem Wam nieco o modułach, które można do niej podłączyć. Nextbase pozwala na rozbudowę swoich wideorejestratorów o kilka kamer, ale w jednym momencie będziecie mogli wybrać tylko jedną dodatkową kamerę, z której chcecie korzystać. Do dyspozycji macie kamerę tylną, którą montujecie na tylnej szybie samochodu, żeby monitorować wszystko, co dzieje się na Waszym tylnym zderzaku. Są też dwie kamery kabinowe, które montujecie bezpośrednio do kamery głównej. Jedna z nich pozwala na nagrywanie wszystkiego, co dzieje się w kabinie, a druga to takie połączenie dwóch wcześniej już omawianych. Jest to głównie kamera tylna, obserwująca, co dzieje się za samochodem, ale łapie też część tego, co ma miejsce na tylnym siedzeniu. Te dodatkowe akcesoria podłączacie już bezpośrednio do samej kamery za pomocą złącza, które znajduje się z boku wideorejestratora. Wszystkimi funkcjami możecie sterować z poziomu kamery. Ta została wyposażona w duży, przynajmniej jak na standardy wideorejestratorów, ekran dotykowy o przekątnej 3 cali. Całe menu jest przejrzyste i zamknięte w sporych kafelkach, także nie powinniście mieć problemów z obsługą. Niemniej opcjami możecie zarządzać także z poziomu dedykowanej aplikacji na smartfona o nazwie My Nextbase Connect, która dostępna jest zarówno na Androida, jak i iOS-a. Po podłączeniu wideorejestratora do smartfona będziecie mieli dostęp na przykład do podglądu na żywo czy plików z nagraniami z wideorejestratora, które w łatwy sposób będziecie mogli przerzucić z karty pamięci na Wasz telefon. I choć wideorejestrator zazwyczaj służy do nagrywania tego, co dzieje się na drodze, to w tym przypadku mamy do dyspozycji również kilka funkcji, które na przykład przydadzą się podczas postoju, czy także podczas nieszczęśliwego wypadku. Na pokładzie znalazł się specjalny, inteligentny tryb parkingowy. W momencie, kiedy wyjmiecie kluczyk ze stacyjki, kamera przejdzie w tryb ultraniskiego zużycia energii, w którym tak naprawdę działa tylko jeden czujnik – G-sensor. Dobra, ale jak w praktyce działa tryb parkingu? Zobaczcie, gdy ktoś walnie Wasz samochód lub uderzy, no to wtedy włączy się automatycznie nagrywanie w wideorejestratorze, no i będziecie mogli zobaczyć, kto to był. W wideorejestratorze jest także tryb ekstremalnej pogody, który, tak jak informuje nas kamera, może lepiej nagrywać podczas na przykład mgły, ale nie powinniśmy go używać wtedy, kiedy warunki są, powiedzmy, że normalne. I na koniec kilka słów o funkcji Nextbase Emergency SOS. Jest to specjalny system, który powiadamia służby ratunkowe o wypadku. Oczywiście mam nadzieję, że nikt z Was nigdy nie będzie testował tej funkcji, natomiast jeżeli podróżujecie samochodem i szczególnie w pojedynkę coś Wam się wydarzy, nie będziecie w stanie wykonać połączenia ratunkowego, wtedy ten wideorejestrator będzie włączał taką funkcję SOS i jeżeli przerwiecie to odliczanie, które jest na ekranie, no to wtedy nie zawiadomi on służb, natomiast jeżeli nie przerwiecie, jeżeli to odliczanie dobiegnie do końca, to zawiadomi on służby ratunkowe, wysyłając Waszą między innymi lokalizację i to wszystko konfiguruje się również w aplikacji, także aplikacja tutaj będzie wymagana do działania tego, do skonfigurowania, natomiast warto też zwrócić uwagę na to, że w aplikacji jest adnotacja, że pierwszy rok jest darmowy, później będzie trzeba włączyć model subskrypcji na te funkcje. Podczas konfiguracji funkcji SOS możecie podać także informacje o Waszym samochodzie czy swoje dane medyczne, takie jak na przykład grupa krwi i takie informacje będą wysyłane do dyspozytora w razie wypadku. Co ważne, aby ta funkcja działała, smartfon musi być połączony z kamerą przez Bluetooth. Z poziomu aplikacji na smartfona możemy także zmieniać ustawienia, podobnie jak w kamerze, m.in. rozdzielczości czy długości nagrań i tym podobne. W apce oprócz pobierania plików z kamery otrzymujecie także dostęp do dodatkowych danych, takich jak telemetria, ale możecie także zobaczyć według wskazań GPS, gdzie Wasz pojazd się znajdował. A co Wy uważacie o wideorejestratorach samochodowych? Czy uważacie, że ten gadżet przyda się w samochodzie i będzie mógł dostarczyć różnych informacji o różnych zdarzeniach? Dajcie koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem, a tymczasem sprawdźcie koniecznie nasz film o pewnym incydencie związanym z iPhone'em, który zdarzył się w Stanach.